Maj jest miesiącem, w którym wysiewamy ciepłolubne warzywa. W tym miesiącu świętują też tzw. zimni ogrodnicy – serwacy, pankracy i bonifacy. Po 15 maja, czyli po tzw. zimnej zośce, nie powinno być już przymrozków. Jest to przybliżona data, którą możemy się sugerować przy wysadzaniu roślin. Wcześniej należy jednak sprawdzić prognozę pogody na najbliższy tydzień. Po 15 maja wysadzamy rozsady selera korzeniowego i selera naciowego. Bakłażana dopiero po 20 maja. Jeśli nie zdążyliśmy wysadzić w kwietniu brokuła, kalafiora, kalarepy i kapusty, to możemy to zrobić na początku maja. Do 10 maja wysadzamy jeszcze cebulę dymkę. Brukselkę wysianą około 15 kwietnia możemy wysadzić do gruntu po 20 maja. Karczoch wysiany w marcu do doniczek powinien trafić do gruntu między 20 a 30 maja. Chmiel w ogrodzie najlepiej wysiać w połowie kwietnia, do połowy maja. Gdy wysiane rośliny będą miały za sobą już kilka tygodni wzrostu, należy wybrać jeden okaz, a pozostałe przesadzić lub wyrzucić. Przed wysianiem nasion należy je poddać startyfikacji. W skrócie startyfikacja to proces przygotowania nasion do kiełkowania, imitujący naturalne warunki, w których znajdują się nasiona przed kiełkowaniem w swoich naturalnym środowisku. Aby poddać nasiona chmielu startyfikacji, należy wymieszać je z niewielką ilością ziemi, zwilżyć, włożyć do woreczka strunowego i umieścić w lodówce na co najmniej 30 dni. Po tym czasie nasiona są gotowe do posiania. Dorastają one w ciągu roku do 6 metrów wysokości, a roślina może rozrosnąć się na szerokość 2-3 metrów, wytwarzając w ciągu kilku tygodni złocisty wał pędów i liści. Sadzonki chmielu sadzimy w rozstawie 100 cm na 300 cm, żeby dać roślinom odpowiednio dużo miejsca do rozrostu. Melon zimowy. Nasiona belinkasy wysiewamy w lutym, marcu do pojemników lub skrzyni rozsadnikowej na ciepłym południowym parapecie. Kiełkowanie następuje po około 3-4 tygodniach. Młode rośliny potrzebują dużo ciepła i światła do prawidłowego wzrostu. Podlewamy je umiarkowanie, nie dopuszczając ani do obszerania, ani do przysuszenia. W drugiej połowie maja rozsadę przesadzamy po uprzednim zahartowaniu do gruntu lub tunelu. Ogórek wężowy chiński, sałatkowy do gruntu. Ogórek wężowy chiński jest odmianą, która tworzy długie, wąskie owoce o długości 50 cm. Cały owoc jest poskręcany jak wąż, stąd jego nazwa. Owoce charakteryzują się doskonałym smakiem, dlatego świetnie nadają się do bezpośredniego spożycia na mizerię, sałatki oraz jako dodatek do kanapek. Gotowe do zbioru są po 50 dniach od wysiewu. Owoce zbieramy od lipca do września. Smocza fasola azjatycka, skrzydlata. Zasadniczo uprawa skrzydlatej fasoli jest bardzo podobnym procesem do uprawy fasoli krzaczastej. Nasiona azjatyckiej fasoli skrzydlatej są trudne do skiełkowania i muszą być najpierw wertykulowane lub namoczone w wodzie przez noc przed sadzeniem. Ta fasola dobrze rośnie na większości gleb, o ile mają dobry drenaż. Zasiej nasiona na głębokość 2,5 cm w odstępach 61 cm w rzędach oddalonych od siebie o 1 metr. Można uprawiać trejaże na winorośli lub nie, ale na trejażu winorośle produkują więcej roślin strączkowych. Uskrzydlona fasola może utrwalić własny azot. Należy nawozić ją ponownie, gdy strąki zaczną się rozwijać. Melon wysiany na przełomie lutego i marca wysadzamy do gruntu po 20 maja do 15 czerwca. Miechunkę, czyli rodzynek brazylijski, którą wysialiśmy w połowie marca do doniczek, wysadzamy do gruntu po 20 maja do 15 czerwca. Wysiany do doniczek orzeszek ziemny w kwietniu, orzecha podziemna, wysadzamy do gruntu po 20 maja. Paprykę i pomidora wysiane w marcu do doniczek wysadzamy po 20 maja i w czerwcu zależnie od pogody. Por wysiany do skrzynek w lutym, marcu i kwietniu wysadzamy kolejno do gruntu w kwietniu, maju i czerwcu. Zbiór wczesny, późny i zimowy. Sałatę kruchą i masłową, którą wysialiśmy wcześniej do doniczek w marcu, należy wysadzić między 15 czerwca a 15 maja do gruntu. Do skrzynek wysiewamy jarmuż od 15 maja do 15 czerwca, który wysadzamy do gruntu od 20 czerwca do 10 lipca. Przez cały maj siejemy do gruntu buraka ćwikłowego, odmiany średnio późne. Zbierzemy go wówczas we wrześniu i październiku. Burak rośnie długo, więc należy cierpliwie czekać, szczególnie jeśli maj jest zimny. Brukiew siejemy wprost do gruntu tylko do połowy maja, a najlepiej do pierwszego tygodnia. Wysiana później da mały plon, zbierzemy ją w październiku i listopadzie. Cukinię, kabaczek
Zaleca się wysiewać od początku maja, jeśli pogoda na to pozwala, ale najbezpieczniej będzie wysiać ją w połowie maja i później. Najlepiej po 15 maja, kiedy nie będzie już przymrozków, ponieważ warzywo to jest wrażliwe na chłód. Jej zbiory zaczniemy od około lipca aż do października. Dyniowaty można też posiać do doniczek w domu między 20 a 30 kwietnia i wtedy wysadzić po 20 maja do 30 czerwca do gruntu. Na wysiew dyni mamy czas od 15 maja do końca maja, bo jest wrażliwa na przymrozki. Późniejszy wysiew może spowodować mniejszy plon lub dynie nie zdążą dojrzeć, szczególnie duże odmiany. Jeśli pogoda na to pozwala, można ją wysiać na początku maja. Fasolę do gruntu można wysiewać przez cały maj, jednakże bezpieczniej jest ją wysiać, gdy ryzyko przymrozków minie, czyli po 15 maja, bo jest to bardzo wrażliwa na przymrozki. Do pierwszej połowy maja możemy jeszcze wysiać kart. Wysiany później zakwita. Koper ogrodowy możemy siać przez cały maj. Znosi dobrze chłody, ale przymrozki już nie, więc warto go wysiać po ustąpieniu przymrozków albo w różnych odstępach czasowych. Cykorię wysiewamy do gruntu też w maju, ale pod koniec. Najlepiej po 20 maja. Wysiana wcześniej może wypuszczać kwiatostany. Cykorię możemy też wysiewać w czerwcu. W maju można wysiać kukurydzę, która jest ciepłolubna i wrażliwa na przymrozki. Możemy ją wysiewać przez cały maj. Zbiory nastąpią wówczas między lipcem a październikiem. Przez cały maj można też wysiewać marchew, odmiany średnio późne i późne. Marchew długo wschodzi, więc należy być cierpliwym. Zbiory nastąpią we wrześniu i październiku. Ciepłolubną okrę możemy wysiać od połowy maja do połowy czerwca. Przymrozek niszczy ją całkowicie. Ogórek wysiewany do gruntu w połowie maja aż do jego końca. Można wcześniej przygotować sobie rozsady w domu w połowie kwietnia i wtedy wysadzić również około 20 maja. Warzywo to jest wrażliwe na przymrozki. Wysiewamy sałaty na listki, najlepiej do 15 maja, potem sałaty wybijają w pędy i są niesmaczne. Szpinak nowozelandzki, czyli trętwian, w przeciwieństwie do zwykłego szpinaku, lubi ciepło. Można wysiewać go przez cały maj. W maju wysiewamy też w warzywniku słoneczniki, soję, rukolę, bazylię oraz chroniące warzywa przed insektami, aksamitkę, nagietkę i nasturcję. Jeśli nie zrobiłeś tego w kwietniu, to do połowy maja możesz wysadzić sadzonki brokuła, kalafiora, kalarepy i kapusty oraz cebulę dymkę. Po 15 maja wysadzamy wcześniej przygotowane sadzonki selera korzeniowego i selera naciowego. Po 20 maja można wysadzić sadzonki bakłażana. Brukselkę wysianą w połowie kwietnia w domu wysadzamy do gruntu po 20 maja. Natomiast karczoch wysiany w marcu do doniczek możemy przesadzić do gruntu między 20 a 30 maja. Melon wysiany między lutym a marcem wysadzamy do gruntu między 20 a 15 czerwca. Miechunkę wysianą w połowie marca do doniczek do gruntu wysadzamy po 20 maja do połowy czerwca. Wysiany do doniczek orzeszek ziemny w kwietniu do gruntu wysadzamy po 20 maja. Paprykę i pomidora wysiane w marcu do gruntu przenosimy po 20 maja lub w czerwcu, zależnie od pogody. Por wysiany do skrzynek w lutym, marcu i kwietniu, czyli wczesny, późny i zimowy, wysadzamy do gruntu w kwietniu, maju i czerwcu. Sałatę kruchą i masłową wysianą w marcu do doniczek wysadzamy do gruntu między 15 maja a 15 czerwca. Jarmuż możesz wysiać do skrzynek od 15 maja do 15 czerwca, a wysadzić do gruntu od 20 czerwca do 10 lipca. Wprost do gruntu przez cały maj możesz wysiewać buraka ćwikłowego, odmiany średnie i późne. Zbierzemy go we wrześniu i październiku. Burak rośnie długo, więc należy cierpliwie czekać, szczególnie gdy maj jest zimny. To ostatni dzwonek na wysianie do gruntu brukwi. Siejemy ją do połowy maja, wysiana później da mały plon. Zbierzemy ją w październiku i listopadzie. Wysiew cukinii zalecany jest od maja, ale najbezpieczniej będzie to zrobić dopiero w połowie maja i później, zależnie od pogody, gdyż jest wrażliwy na przymrozki i chłód. Jej zbiory zaczniemy w lipcu aż do października. Dyniowate możesz też posadzić wcześniej w domu do doniczek między 20 a 30 kwietnia, po czym wysadzić do gruntu po 20 maja do 30 czerwca. Późniejszy wysiew dyniowatych może spowodować mniejszy plon lub nie zdążą dojrzeć, szczególnie odmiany duże i będą się źle przechowywać. Najlepiej zacząć od początku maja i osłaniać je w gruncie agrowłókniną lub ewentualnie dosiać, jeśli zostaną zniszczone przez mróz. Fasolę do gruntu możemy wysiewać przez cały maj. Jednak bezpieczniej będzie, jeśli zrobimy to po minięciu ryzyka przymrozków, czyli po 15 maja, ponieważ jest na nie wrażliwa. Może się zdarzyć, że za wcześnie wysiana będzie słabo kiełkowała
lub zostaną kikuty bez listków, jeśli nadejdzie przymrozek. Wówczas będzie jej ciężko odrosnąć. Zbierzemy ją od sierpnia do listopada. Przez cały maj można wysiewać też marchew, odmiany średnio późne i późne. Marchew schodzi bardzo długo, więc trzeba być cierpliwym. Zbiory nastąpią we wrześniu i październiku. Ciepłolubną okrę możemy wysiać od połowy maja do połowy czerwca. Przymrozek niszczy ją całkowicie. Można wysiać też pietruszkę naciową i korzeniową. Ogórki wysiewamy od połowy maja aż do jego końca. Są bardzo wrażliwe na przymrozki. Można wcześniej przygotować sobie rozsady w domu w połowie kwietnia i wysadzić do gruntu około 20 maja. Niestety przy małej ilości światła siewki dyniowatych mogą się wyciągać na domowym parapecie. Jeśli wysiewamy sałaty na listki, najlepiej zrobić to do połowy maja, bo potem mają tendencję do wybijania w pędy kwiatostanowe i są niesmaczne. Trętwian, czyli szpinak nowozelandzki, w przeciwieństwie do zwykłego szpinaku, lubi ciepło. To świetna alternatywa, jeśli nie wychodzi Ci uprawa zwykłego szpinaku. W maju wysiewamy w warzywniku też słonecznik, soję, arbuz, rukolę czy bazylię. Kwiaty, które możesz wysiać na początku maja, to groszek ozdobny, ostrożka, wilec, powój trójbarwny, cynia, czarnuszka, łubin, portulaka, kosmos, timofreka. Po 15 maja możesz wysiać stokrotki, goździk, lak oraz dynie ozdobne.